Witam Państwa w pierwszym wydaniu nowego serwisu informacyjnego Infolinia. Nazywam się Linia Podługa 142 i zapraszam. A zaczynamy od wydarzenia historycznego. Wirtualna firma, czyli V-firma, PMDP, czyli Plzeńskie Miejskie Doprawni Płodniki, zakończyła oficjalnie swoją działalność. 31 maja 2026 roku odbyła się ostatnia sesja tejże V-firmy. Wirtualna firma PMDP powstała w ramach projektu V-firmy DPO pod nadzorem użytkownika Zarkownikow 21 lipca 2024 roku. Zainspirowana prawdziwym czeskim miastem Pilzno, uruchamia unikalną trójkolorową sieć w postaci koloru czerwonego, zielonego i żółtego, obsługującą autobusy, trolejbusy i tramwaje. W sierpniu 2024 roku V-firma PMDP uruchomiła podmiejską V-firmę CISAT Autobusy Plzeň, oferującą specjalistyczne autobusy zdolne do przewozu rowerów. Do października 2025 roku została ona trwale zamknięta pod nazwą ITPK Arriva. PMDP była trzecią co do wielkości V-firmą na serwerze systemu informacji liniowej z 40 aktywnymi kierowcami, 55 liniami i ogromną flotą pojazdów marek m.in. Solaris, Jelcz, Tatra, Karosa, Škoda, Trolza czy Konstal. Z powodu małego zainteresowania, niskiej aktywności w sesjach i eventach oraz większej preferencji malowań i aktualizacji V-firmy DPO 4 maja 2026 roku ogłoszono oficjalne zamknięcie PMDP. Po zamknięciu niektóre linie przejdą do V-firmy DPO, inne do V-firmy ZTITM Szczecin autorstwa użytkownika Olinek Pauland, a niektóre z nich po prostu zostaną zlikwidowane. Niektóre pojazdy wyłączone z ruchu po zamknięciu PMDP natomiast cieszą się zainteresowaniem ze strony mniejszych V-firm, w tym również V-firm jeszcze nie działających, jak na przykład Kujatrans. Pierwsze zapytania dotyczące właśnie przejęcia pojazdów już padły podczas ostatniej sesji PMDP. Więcej na temat sesji, która zakończyła istnienie PMDP i nie tylko, mogą Państwo zobaczyć w najnowszym wydaniu Kuriera Comebackowskiego, do czego zachęcam. Przenosimy się teraz do Krakowa. 31 maja 2026 roku odbyła się, jak co roku, celebracja Dnia Dziecka z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. Podczas tego dnia można było m.in. spróbować własnych sił w prowadzeniu tramwaju marki Stadler w ramach projektu Super Jazda, ale i również przejechać się można było tramwajem przez Mynię, czy również była opcja odwiedzenia wystawy pojazdów zabytkowych. Jeden z administratorów na serwerze Zigit Ostrołęka, Kubix, wcielił się w rolę naszego wysłannika i sprawdził to, co się działo najbardziej i najgłośniej na terenie zajezdni Podgórze w Krakowie w czasie tego wydarzenia. Koniec, wjechał! Torowiska, sieć trakcyjna, te problemy, które z Państwem spotykacie na ulicach miasta, te wspaniałe maszyny, to jest niestety zasługa Wow.
Tym razem już na Epoka. Jest sprawny techniczny, ma wszystkie dopuszczenia, także i wraz z ODT z możliwością podnoszenia jej pracy, natomiast nie jest przez nas wykorzystywany, to już jest oczywiście samochód historyczny. To jest stan 1142, który, jak wspomniałem, był eksploatowany przez krakowską firmę zajmującą się infrastrukturą torową, później Masz styczki. Nie, tutaj panowie wyłączyli sprawę. Kiedy tu dookoła Fortuny? To nie wiedziałem. Nie chcesz sobie tam usiąść? Zamykamy drzwi, tak? Ale tak łatwo się nie wchodziło, nie? Czy lubisz drożyć? Poczekaj, daj wyjść. Super. Chodźmy. Czekaj, Jasiu. Tak, i możemy wchodzić. Jakie zmiany. I tu masz też, zobacz, tu motorniczy stał. Zapraszam. Tramwaje na przykład. Przepraszam.
tramwaje są myte 2 razy w tygodniu. Z wyjątkiem tego dzisiaj, który już myty jest 3. raz. Kilka będzie najczystszym tramwajem na zajezdni. Jakby były jakieś pytania, to oczywiście zapraszam na pytanie. My najpierw ją wodą, potem ją szczocią. Tak jest. Tak? No już byli. Cieszę się woda. Dziewczynka w poprzednim niebieskie podpowiedzi. My już nie jedziemy, cały czas jedziemy. Tutaj zaraz będziemy wyjeżdżać. Jak Państwo spojrzą z mojej prawej, z Państwa lewej, to zależy kto jak stoi. Mamy taki ładny pomarańczowy tramwaj, który służył do... Kolega Pan powie? Nie? Do odśnieżenia torowiska. Schodzimy w tym momencie na trochę ciemniejsze tory, albowiem serwer ZDITM Szczecin, podłoga NBT, został oskarżony o kopiowanie działalności V-firm Zikit oraz DPO. Obydwie wyżej wymienione V-firmy mają dodatkowo ścisłe partnerstwo. Oskarżenia padły m.in. o kopiowanie linii ze strony Zikitu oraz z DPO, co zostało udowodnione poprzez pokazanie usuniętej wiadomości z całym przebiegiem linii 224 właśnie ze Zikitu. Czy również o kopiowanie pojazdów ogłoszeń dotyczących m.in. naboru do administracji oraz wydarzeń, m.in. parady zarówno tramwajowej, jak i autobusowej. Z powodu tych działań, zarówno z DPO, jak i ze strony Zikitu zostały zerwane partnerstwa. Dodatkowo Zikit Ostrołęka poinformował, iż podobne działania podejmowane przez kogokolwiek w przyszłości nie będą tolerowane przez zarząd Zikit Ostrołęka. 6 czerwca 2026 roku odbyła się 9. edycja zawodów cofania w V-firmie Zikit Ostrołęka. W niej zwycięzcą został użytkownik Susowy Kuba, a drugie miejsce zajął użytkownik Sylgip. Zwycięzca z Maja, Gwartem, udzielił wywiadu dla Linia TV i zdradził tam, że chętnie weźmie udział w kolejnej edycji, w czerwcowej edycji i jeśli pozwoli na to czas, co się faktycznie stało, ale także zdradził parę rad, jak należy poprowadzić swój pojazd do zwycięstwa. Jak tutaj termin nie przeszkodzi mi, jest to możliwe. Najwyżej jak na przykład się nie zjawię, to wtedy tytuł się utrzyma za pomocą Dona. Nie, no to wy obydwaj jesteście naprawdę mocną dwóją i myślę, że tutaj naprawdę potraficie narobić szczególnie zamieszania podczas tych zawodów cofania. Jakaś może radę pan chce powiedzieć dla wszystkich tutaj oglądających? No, nawet wspominając właśnie tutaj pytanie z tymi błędami mi właśnie. Tu chodzi, aby nie lecieć na prędkość, tylko spróbować wytrzymać tej prostą jazdę przegubem. Czyli po prostu normalnie, czyli po prostu prostą, najprostsza taktyka. Prosto jechać, czy dobrze Tak, zrozumiałem? tak. Mhm. Znaczy, tu chodzi o kontrolę tym przegubem, aby nagle nie wygięło mocno. Bo potem poprawa może trwać kilka sekund i wtedy na przykład jak skończysz poprawkę, to wtedy już przeciwnik jest na przykład tego 1/4 trasy już za tobą. I to wszystko, co dla Państwa dzisiaj zostało przygotowane w pierwszym wydaniu Infolinii. Bardzo dziękuję i do widzenia.